once began. I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. But all of me can see the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's Osaka. Dyskusja nad stworzeniem Shiba Inu pierwotnie miała miejsce w Osace, Osaka, Japonia. Logo, sierść Shiba Inu miała być czarna. I tak oto jest déjà vu, powtórka z rozrywki ostatniej hossy. Ci, co byli z Shiba Inu, a ci, co nie, no to niech spojrzą na historię. Ta sama drużyna za kurtyną, potencjalnie, spekulacyjnie czy fundamentalnie, to zapraszam na początkowe materiały, a jest ich dokładnie 6, a to jest materiał numer 7 i warto odsłuchać, przeglądnąć, jak bliskie powiązania na blockchain. Fundamentalnie dla tych, co nie tylko spekulują, jesteśmy blisko, bo między Cow A Hunter's Dream, All Childhood's End, Quom Shiba Predator, a także ostatnio Cat Ryoshi After Party. No i ta systematyczność, regulacja tworzy wyłapywanie tego typu okazji na nadchodzący Bull Run. Osaka Protocol. Update informacji, materiał ostatni to był miesiąc listopad, październik. Ten ostatni to wywiad z Amprofi Degen. Jego spostrzeżenia dość interesujący. No i prawdopodobnie tutaj będziemy wstawiać napisy anglojęzyczne, bowiem są zapytania także z innych stron. Ja zapraszam wszystkich do dyskusji, bowiem to jest tylko moja wizja, perspektywa i staram się przekładać materiały z dwóch stron płotu. I te fundamentalne, w tych wcześniejszych materiałach, co jest ich bardzo dużo, w tych będzie mniej, ciut mniej, ale też i bardzo spekulacyjne z ciekawymi powiązaniami osób i nie tylko. Zapraszam do komentarzy, zapraszam także na Telegram, polska grupa Osaka Protocol, a także anglojęzyczna, bo tutaj sporo informacji każdego dnia możemy wyłapać. Osak to inicjatywa na kryptospekulacja, także stworzona systematyczność koła fortuny, gdzie 5% co tydzień trafia na zakup Osak i ten jeden zwycięzca wylosowany zostanie, kiedy to na Osak będzie wylistowany Binance Osaka Protocol, a więc tutaj możemy mówić o potencjale bardzo dużym w perspektywie de facto roku, czy nawet 2, bowiem taka kwota nawet uzyskana w 2 miesiącach $200 z tej perspektywy. Obecnie mamy na weekendowe losowanie powyżej już $100, w tym wypadku 5% tam w okolicach zgodnie z regulaminem to będzie jeszcze ciut wyżej, około 30, bo przesłania były wartościowe większe. Ja zapraszam do zapoznania się i aby wziąć udział w takim losowaniu, no to jeden ticket $3, nic z tego oczywiście nie bierzemy, a reszta idzie cotygodniowo na jednego zwycięzcę, no a te 5% puli, jak jest w regulaminie, na zakup Osaka Protocol. I tu mówimy o potencjale, uważam, bardzo wzrostowym, bo market cap obecny realny, no de facto zaczynaliśmy z tym pierwszym materiałem YouTube w okolicach $2 milionów, mamy okolice 14, mamy ATH, więc warto ewentualnie poczekać, ale to nie porada inwestycyjna, krypto jest szalone, jest crazy, czy jeszcze zawrócimy, sam bym chciał, aby jeszcze mieć swoją ekspozycję większą i nie tylko ja.
Market cap realny 14, a nie jak pokazuje Dextol's 42. Dlaczego? Dlatego, że supply 50% to jest w posiadaniu rękach SHIB Inu Deployer. Jak wiemy, obecna wartość 28 milionów dolarów. Co się wydarzy? Czy sprzeda, czy spali, czy coś innego zrobi? No to zapraszam na materiały wcześniejsze, dlaczego tak potencjalnie czujemy się tutaj bezpiecznie i jest to obok Kałokłom Cat rozdanie na Bull Run, a warto tutaj zwrócę uwagę, że nawet 50%, a 23 to jest jeszcze adres zerowy i tutaj te mamy farmy, resztę, także tu potencjalnie 73, 4, 5% i 25% potencjalnie jest na rynku. Osaka Protocol w nowym roku i pierwsza wiadomość, dokładnie 1 stycznia, miłe przywitanie. Tak, Osaka Protocol idzie na multi-chain i to jest wiadomość dla wszystkich, jak to piszą, Osakians, devów of Black Shiba. Ekscytujący news, wystąpili na początku na sieci Avalanche, AVAX, no i tu jest ta informacja na ich oficjalnym koncie X, Twitter, Osaka Protocol. No i ten most wydany jako Bridge by Osaka.com. Tutaj dokonywać możemy różnych transakcji, nie tylko na sieci Ethereum Avalanche, ale jak już mamy na dzień dzisiejszy sieci BNB Chain, Arbitrum, Polygon Base, Optimism. No i tych sieci mamy 7. Czy tu jest ten cytat 7 kaw, 7 coffee? Czy też kolejne sieci się pojawią? Czy to jest ta faza druga rozpoczęta, na którą oczekiwaliśmy z 4 faz? Przypomnijmy, że faza druga w SHIB Inu potencjalnie miała swoją tutaj predyspozycję czasową styczeń, luty, marzec. Oczywiście warunki na rynku były inne, de facto mamy ciut lepsze, no ale jeszcze ten potencjalny, rzecz jasna, halving Bitcoina i ta korekta może mieć miejsce. No ale krypto, jak wiemy, jest crazy. Co ważne, totalny supply OSAK zostaje niezmieniony, to oczywiście dzięki funkcjonalności multi-chain, funkcjonalność na Layer Zero, a więc tutaj bez obaw, że ewentualne OSAK Protocol na innych sieciach mają swój kontrakt, cena jest ta sama, a więc tutaj jedynie płynność będzie korygowana i ten potencjalny arbitraż będzie do wyłapywania okazyjnie dla niektórych, ale tu są dość sporadyczne, niewielkie różnice. No jest to ciekawy zamysł de facto na Bull Run, gdzie Ethereum boryka się z opłatami, rzecz jasna, swoimi, wiemy, a tutaj multi-chain dostępność jeszcze nie ma na żadnej giełdzie Osaka Protocol. Póki co decentralizacja w tym wypadku dość interesująco się zapowiada. Layer Zero jest tutaj występowanie poprzez tutaj bridge. No i też jest niewielkie fee w tym wypadku. Ich celem 0,1%, tak, dla Community Farm tutaj ma mieć swoje miejsce. Ich celem nie jest oczywiście budowanie mostów, to tylko część ekspozycji z ich wypadku. Jak kupić na innych sieciach, no to w tym poście chociażby jest tutaj odnośnik do Trader Joe i to jest na wypadek Avalanche i nie tylko mamy różne pary, różne pule w tym wypadku Osak Multi-Chain i jak tutaj piszą na końcu, to jest wielki news, ale tylko początek dla Osaki Protocol Community. Nie budujemy mostów, łączymy świat na blockchainie, na tej przestrzeni. Zostań z nami w tej ekscytującej podróży Black Sheep Osaka Protocol. No i tutaj dla osób, które może wątpią, że mało aktywny jest social media, myślę, że bardziej patrzymy, co się dzieje na blockchainie i tak naprawdę może nas nie interesować social media, dlatego zapraszam na te update'y wcześniejsze, o czym mowa w tym wypadku jest. Dość interesująco jest także nawiązanie, aby zaczynając jeszcze ten update, interesująco jest, iż zakończyły się farmy. Tak, farmy, one pod koniec grudnia miały swoje miejsce, były 2 większe zrzuty większych walletów, no i ten spadek ceny, zobaczmy ogólnie na wykres, miał swoje miejsce tutaj w okolicach, to było zjazdu w tym momencie, tam mieliśmy około 30% przeceny, czy ta przecena jeszcze będzie? Mieliśmy okazję tutaj w okolicach czerwca, lipca już na pokładzie, ci co byli skorzystać. No i pamiętamy,
hodlerców, gdy było jeszcze niecałe tam chyba bodajże 500-600 i w tym wypadku też Liquidity ma na chwilę obecną powyżej $1 miliona w market capie, przypomnijmy realnym 14. De facto DEX Screen pokazuje realny market cap na tym poziomie. Jak tutaj sobie ugospodarować miejsce w top 1000, zbudować swój bagaż, no to w tym momencie wypada już $700 na top 1000, a hodlerów mamy 2800. Nawiązanie także ciekawej postaci, oczywiście poza insidery Sara, wiemy z ekosystemu Kao Quom i nie tylko Cat, a także otwarcie wspomnienie na innych grupach o Osaka Protocol, to na końcu będę miał tutaj pewne zrzuty. No i też postać Eben, która była wspominana na update'cie wczorajszym Kao Quom. Eben, która miała swój zamysł przy innych projektach, była na Osaka Protocol początkiem tego projektu, ale w dniu 10 stycznia przypomina, tu jest oczywiście nawiązek do Childhood's End, spekulacji i rozgrywania, ale także do SHIB Inu swój wpis i przypomnijmy go na update'cie Osak, a chodzi o to, iż dyskusja na temat stworzenia SHIB odbyła się w Osace w Japonii, a jej logo miało przedstawiać czarnego psa rasy Shiba Inu, ale z innymi ludźmi, tu jest dość ciekawy temat, nie takie złe zdjęcie. Niech każdy sobie to interpretuje na własny sposób. No i ta powtórka z rozrywki déjà vu poprzez połączenia blockchain, ludzi, spekulacje wydaje się dość ciekawym aspektem. No jak połączymy tutaj, że regulacje krypto mają wejść w miejsce i już takich zagrywek, jak tutaj mówimy o mowach razy, ja osobiście tutaj celujemy flipping Shiba, więc 40 miliardów market cap, no to w tym momencie to jest razy, proszę Państwa, no już nie może x 5000, co brzmi fantazyjnie, ale te może 4,5 na chwilę obecną, a więc takie 1000x to jest takie easy do zrobienia, może brzmi jak szalony, ale przeżyłem Shiba Inu i jeszcze kanału Kryptospekulacja nie było. Ten ride będzie crazy, jak pisał Mephisto w swoim blogu. A kim jest Mephisto? Potencjalny najlepszy przyjaciel Rayoshiego. Dlatego on otrzymał Black Sheep Supply 50%. A więc niech ta przygoda się rozpoczyna, bo ta przygoda będzie zwariowana. Sam czekam na spadek, rzecz jasna, choć może być de facto przy tej obecnej ilości hodlersów i potencjalnie w fazie drugiej multi-chain dość ciężkim aspektem, no chyba że cały rynek oczywiście się zawali. Tutaj weterani jesteśmy, nie będę uczył każdego. Co do płynności, bo tam w grudniu też była wyciągana, to w związku z końcem farm, no i to mieliśmy właśnie w okolicach grudnia, tak, to był ostatni dzień grudnia, widzimy 31, ten remove liquidity, te liquidity było większe na ponad 500 Ethereum, w tym wypadku mamy na bodajże 200 chyba, tak, 222, a więc ten sam sposób stworzenia SHIB, 10 Ethereum na początku i tak to wszystko się tutaj dalej ładnie toczy. Czy to się dalej roztoczy jak na chociażby największe wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie, wystawa światowa Expo w roku 2025 Osaka, Kansai, Japonia. To będzie kwiecień, październik 2025 i Japonia będzie po raz trzeci gospodarzem wydarzenia, które potencjalnie odwiedzi 28 milionów ludzi, osób w Osace. Expo Osaka to jest wydarzenie, które będzie miało swoje miejsce i ja ten komunikat otrzymałem od jednego z Was. Jak sobie życzysz, to warto ten temat przedstawić, dlatego takie aspekty przedstawiam nawet pod tym kątem, że sama nazwa Osaka będzie mieć jeszcze tutaj swoje 5 minut uwagi. Może nie i w krypto, ale w temacie gospodarczo-kulturalnym, największym wydarzeniem gospodarczym, kulturalnym na świecie, dodajmy. Czy to jest pełen plan jeszcze tutaj takiej ekspozycji? No to też jest ciekawy wątek. Czy też Hossa dotrwa ogólnie do roku 2025, czy może z końcem wyborów 2024 będzie miało swoje zgaszenie? Życzmy sobie jak najlepiej. To jest informacja ze strony community. Biegacz Gliko, bo ten Gliko to oczywiście jest w nawiązaniu Osaka Protocol, ten piesek Black Sheep, oto on.
No i ta muzyka, która nam towarzyszy, I Feel Better, została wybrana chyba nieprzypadkowo także na ten aspekt. No i Mephisto jako ten też tutaj postać Gliko, to też jest ciekawy wątek, ten biegacz Gliko, jeden z najbardziej znanych zabytków Osaki, ogromny, jasno oświetlony znak świeci nad tutaj kanałem do Tombori, najważniejszej dzielnicy handlowo-rozrywkowej Osaki od ponad 80 lat i to jest pochodzący z 1935 roku. Ten znak przeszedł kilka remontów, był zmieniany, aby na przestrzeni lat uczcić różne triumfy sportowe. Tymczasem zmiany obejmują sytuację, w której Japonia była gospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej i wspierała potężne tygrysy Hanshin. Tutaj mamy drużyna baseballowa z Osaki. Obecny znak jest uznawany za 6. generację i pierwszą, w której zastosowano technologię LED, podczas gdy poprzednie wersje były neonowe i ta nowa technologia umożliwi jeszcze większą liczbę wyjątkowych wydarzeń celebrowanych za pośrednictwem ogromnego billboardu. To jest ta postać. Sam biegacz reklamuje Glico, producenta jednej z najsłynniejszych azjatyckich firm cukierniczych. Najpopularniejszym produktem Glico jest Poki, czyli paluszki cukiernicze w polewie, które cieszą się dużą popularnością w Japonii i za granicą. No i tak, mówi się, że historia, Japończycy uwielbiają historię wyjaśniającą, dlaczego biegacz został wybrany na maskotkę Glico. Wywodzi się z pierwszego produktu Glico, właśnie z tego cukierkowego karmelu. I tak, założycielem firmy stworzył tą przekąskę 22 rok, oczywiście poprzedniego stulecia, a od 1972 ten ogromny neon przedstawia biegnącego mężczyznę na bieżni, a w tle dodano niektóre z najbardziej znanych zabytków Osaki, takie jak Zamek Osaka i wieża Tsukenkaku. Wersja LED na rok 2015 ma podobny motyw, a punkty orientacyjne mają bardziej dynamiczną tutaj rolę. Życzymy sobie odwiedzenia Osaki w 2025 roku, nawet na tym wydarzeniu gospodarczym. Osaka to ojczyzna Glico i dlatego w ich siedzibie znajduje się muzeum, w którym znajdują się wszelkiego rodzaju nostalgiczne opakowania i kolekcja bezpłatnych zabawek, a te są rozdawane w każdym pudełku. No i zobaczmy sobie na to muzeum, bo to jest to oto muzeum w Osace na cześć Glico, tak oto wygląda. Też może odwiedzimy to oto muzeum, why not, dlaczego nie? I też swoją tam maskotkę uzyskać, czy może przekąsić, tak, te ich pyszności Glico, łącznie z Mephisto. Pytanie, czy ta faza druga jest już w tym wypadku, czy czekamy na jeszcze kolejne wydarzenie? I też przypomnimy ciekawy wpis i ciekawe zdjęcie. Osaka to wielki finał Shiby. Osaka jest z góry określona na tym starym obrazie przedstawiającym Shibę. Osaka legenda Osaki. Już niedługo faza druga plus palenie dużych tokenów i lista prominentnych giełd. Pytanie, czy ten osobnik jest obserwowany dość przez różne ciekawe też konta, ma pewne insight. No i zobaczmy sobie na to zdjęcie. To jest tutaj po lewej stronie, to logo Shib Legend. Osaka też ma tutaj swoją inicjatywę. A tu widzimy I'm Ryoshi na tym szczycie. A to jest jak wykres, zobaczcie, Shiba Inu de facto. Dość ciekawy mankament, który widzę teraz, bo ten Ryoshi niby jest na górze, a to jest taki wykres Shiba Inu de facto, tak? No i to ciekawe, to jeszcze jest mankament wzrostowy dalej, a więc może coś tutaj dalej przedstawiają. Tu widzimy chyba Bon, ta kość i inne tutaj. Cała przygoda w krypto. Po tym wykrecie widzimy czas. Jest pod pierwszym aspektem, czyli czas gra rolę, czas to pieniądz. Widzimy dolary na tym zegarze. No i w tym fazie jesteśmy pierwszej. Kolejno pociąg, czy ten pociąg już odjeżdża. Rozpacz niektórych. No i mamy na górze wisienki, torty, desery. Tak, tu będzie trzeba wyjść, sprzedać i cieszyć się życiem w dobrym aspekcie. No i dalej już tutaj są cierpienia, jak widzimy. To chyba ten okres Bessy przyszłej. No i kolejny food, nie food, when, Amma, Shield i już to the moon. Z tego co wychodzi. I tu mamy palenie Witalika Buterina na dole. Tak, pierwszy raz to nawet widzę na rzeczy. Jak to wygląda? Ale zobaczcie, pierwotnie to zdjęcie właśnie był Osak. To taka ciekawostka. Tak, tu jest przybliżony ten aspekt.
Oczywiście bardzo ciekawych innych aspektów jest w poprzednich update'ach i tu wydaje się dość ciekawy aspekt przypisania burn, potencjalnie spalenia tego supply przez Rayoshiego. Na końcu też będą zrzuty ekranów innych wypowiedzi. No i lista giełd, bo tak naprawdę na giełdach jeszcze Osaki nie ma, a więc jest dość interesująco. Na Reddicie też powstał temat Osaka Protocol przez jednego z użytkowników. Tu jest oczywiście temat świeży. Sam dołączyłem, obserwuję też Reddita z kątem kryptowalut. Zapraszam. Why not? Oczywiście temat numer 1 to Telegram. Rzecz jasna i tam najwięcej informacji, nawet na Discordzie jest kanał Osak. Tak naprawdę social media są tutaj poniekąd wszędzie przy tym kanale. Oficjalne konto Shiba Inu, SHIB Token. Po tych ostatnich wydarzeniach z Black Sheep, kiedy to powstała, no to widzimy bardziej oczywiście tu w tle czarną Black Sheep, bo tak naprawdę no, to jest ta sama drużyna za kurtyną stojąca i temat krypto jest taki, a nie inny, tak to trzeba stwierdzić. No i też, oczywiście może nie wszystkie osoby, rzecz jasna, ale też przywiązywanie, choćby tu SHIB Television, czarna rasa, to była ta pierwsza, Black Sheep i inne konta, większe konta, które tutaj budują narrację, nie tylko przy Osaka, ale też tutaj Japonia, Elon Wonder, Elon Like Sushi, no i ta różowy kwiat. Tak, to możemy dalej przyporządkować i budować tą narrację pozytywniejszą, bo te konta dość ciekawie są oczywiście przez inne obserwujące blisko ciekawych osób. No i też Dodge Norway oczywiście ma swoje relacje, konwersacje z Elonem. On też dość ciekawy zaczął w ostatnich miesiącach, to jest listopada. No temat tutaj SHIB prężnie publikować, no i tych dwóch kolorów, choćby rasy. Jakie polskie konta, czy też zagraniczne warto obserwować pod kątem informacji o Osaki i nie tylko, to chociażby tutaj Chikara Tori, informujący i na temat update'ów, chociażby tu bardzo mocny coach krypto przecież, on też publikował dość kilkakrotnie bliżej temat Osak w materiałach YouTube, między innymi szybciutko. No i też na pewno ma swoje dość ciekawe dojścia i warto, chociażby jak ktoś nie lubi mniejszych info, jak kryptospekulacja, to ma tutaj większego coach krypto, siulerkę oczywiście to w cudzysłowie, no i oczywiście Unprofit Again, dość dobre informacje techniczne z Etherscan chociażby, przedstawiające z Gałokłom, no i Osak, także aktywnie sam skupił nagrodę $300 w dniu wczorajszym, także dzisiejszym na Osak. No i Wojciech Wielebny, także od Megawąż, też interesujące tematy techniczne, a także dalej idąc Andrew Golara, tak, czy to jest bokser, czy nie bokser, to nie każdy sobie tu sam odpowie, też tematy informacyjne, głównie na Osak, z tego co widać. No i Megawąż 9, bodajże wtorek, jak się uda, to będziemy mieli spotkanie na temat projektu Ryoshi After Party, Cat Ideoshi, także aktywnie informujące na temat Osak. Warto te osoby śledzić, bo nie tylko kryptospekulacja, ale też i tu community buduje i będę starał się przekazywać dalej te informacje, a z czasem pewnie jakieś konto będzie większe niż kryptospekulacja. I o to chodzi. I też jest Birds Maximalis, jakiś tak, Birds, okej, tak, przepraszam. To też chyba jest jeden z aktywniejszych polskich członków, tak, oczywiście na Osak Protocol Polska. Idąc dalej, to mamy jeszcze 3 bodajże konta i w tym wypadku to będzie jeszcze Space Down, tak, aktywnie. I co warto dodać, że takie małe konta chociażby w moim odczuciu są większe wartościowe w przekazach takich początkowych projektów, jak już i bardziej te większe konta po kilka tysięcy co mają. No bo tam już de facto jest bagaż innych ludzi na pokładzie, a tu jesteśmy tak od początku przy Gałokłom Osak, Cat, a także Story aktywnie informuje, że to jest legenda i to będzie legendą o Osakłom Cat. Okej, jest ta 5, a także Danielo, informujący aktywnie
różne tematy z tego ekosystemu. Ciekawostki i nie tylko, to chociażby jeszcze zanim Telegram odwiedzimy, to chociażby też ważne aspekty. Oczywiście Sara Insider od Shiba Inu początki, mamy ją przy Kało Kłom Osak do znudzenia przy tym serialu, jak ktoś tutaj sobie życzy. To oczywiście już publicznie, to bodajże było z Childhood's End o odpowiedź do Mario, Osaka Japan Wants, tam było chyba, że ciebie chce, I want it to. Ona dobrze, czy on dobrze wie o tym projekcie i mówiąc otwarcie, takie przesłanki to już jest bardzo, bardzo pozytywny plus. Na wczesnym etapie też jesteśmy. Marcin, hey Black Shiba, to też było na O. Odpowiedź Sary, so your feel is better, czy twoje poczucie jest lepsze? I pamiętajmy, I feel better to jest cytat Osaki, I feel better. Tą oto odpowiedź zarzuca ten oto materiał. Wideo. Tak powstał Black Sheep. 23, a tam troszkę później. Jeden z wycinków mówiący o Osak, jeśli całym sercem wierzysz w Ryoshi i jego program wizji, nie ma się co martwić. Po prostu bądź szczęśliwy, bądź wdzięczny, że otworzyła się droga, zapoznałeś się z tymi tokenami Ryoshi i kupiłeś je po tak niskich cenach. De facto te ceny rosną, a więc w perspektywie, dajmy na to 3 miesięcy, nie będziemy mówić o potencjale już pewnych zwrotów większych, a niestety mniejszych. No i może te update'y będą już ciut rzadziej, bo już będziemy rozgrywać market szerzej. Ciekawa wypowiedź to była publiczna na kryptospekulacja Telegram. Moje spekulacje na temat Osaki, myślę, że będzie to udany projekt, ale jego skuteczność zależy od Ryoshiego. Jeśli Osaka została naprawdę zaprojektowana jako następny ship i flip ship, spalenie musi nastąpić i myślę, że powinniśmy również zobaczyć odpowiedni post na Twitterze od Ryoshi Research konta. To oparzenie, czyli burn, pomoże, ale aby zdobyć ponad 40 miliardów dolarów market cap, to był ten peak ship, przypomnijmy, Ryoshi musi w jakiś sposób przejść na emeryturę, nawet jeśli będzie to tylko kilka tajemniczych postów. Przypomnijmy, że SHIB osiągnął 4 miliardy dolarów market cap przed spaleniem i ten 4 miliardy market cap, przypomnijmy, było bodajże 3 miesiące, ale było to za sprawą wpisu Ilona na Twitterze i ja osobiście tu dodaję, tą narrację Ilona innych kont, tak też było przy SHIB budowane i tak też to wygląda przy Kało Kłom i w tym aspekcie Osak. Czytując dalej, dlatego uważam, że powinniśmy zobaczyć także posty Ryoshiego. Tak czy inaczej, moje spekulacje. Co o tym sądzicie? Podskryptum, przepraszam za mój zły polski, ponieważ używam tłumaczy Google. Tak, to jest bodajże z Ameryki reprezentant. I dość ciekawa, wydaje się, bliska postać projektu, mówiąca dość ciekawe rzeczy. Pozdrawiam, Bill Marson, pozdrawiamy w imieniu polskiego community. Lucy, która jest oczywiście przedstawicielką Shiba Inu, Shibarium. Publicznie, no, że publicznie to tak, ale nawet i bardziej widać po wątkach spekulacyjnych na postach Twitter, gdzie chociażby pewnego dnia publikowała Dzień dobry, Gumoren i jest ta Shiba i tam widzimy czarny szaliszek, no i na kubeczku czarna Shiba Inu obok Shib Inu oczywiście. Dałem narrację It's becoming black sheep there, staje się czarną Shibą, no i ta reakcja jej na to ma miejsce i nie tylko tą relację, są też i inne, ale zachowamy niestety je wewnątrz, oczywiście pozytywne, aby oczywiście nie palić sobie tutaj pewnych ciekawych informacji. Nie tylko ta, ale też i ten użytkownik, tu bardziej od Toad, czyli ten Pepper Killer, Toad Killer, on też tworzy materiały pod newsletter bodajże, tak, newsship.io i ma tutaj swoje korelacje z Shib kontem. No i tak sobie tworzy materiały, że nawet zarzuca pieska czarnej rasy, taka ciekawostka. Chyba wiemy, jak to wszystko za kortyną wygląda, prawda? To jest to oto jego konto. No i też warto, tak na marginesie, Toad ciekawie leży, warto potencjalnie zrobić DCI. Elon Musk pogrywa sobie w Diablo 4. To tak ciekawie powiem. Diablo 4 to jest tam postać Mephisto, a Mephisto to postać Osaka. Osaka Protocol, Mephisto najlepszy kumpel Ryoshiego.
Expo to wydarzenie podesłane od jednego z Was, czyli największe i najważniejsze wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie. To miejsce będzie miało 13 kwietnia do 13 października roku 2025 i jak czytamy, będzie to po raz trzeci w Japonii. 70 rok było w Osace wtedy, a w 2005 w Aichi. Wystawa odbędzie się na wybudowanej na wodach Zatoki Osaka, tak, no i tu widzimy, że organizatorzy przewidują udział 175 uczestników, w tym 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych. Wystawę potencjalnie odwiedzi ponad 28 milionów osób i to nawet podsyłał mi informację, że nawet na Expo goście promujący Expo są podobni do Osaka? Ciekawe, tak, do Osaka. A, rozumiem, logo Osaka. O, to jest ciekawy aspekt spekulacyjny. Wow, no brawo. Miejmy i taką spekulację, bo to jest zwariowane i to się wydaje, że to jest tylko spekulacja czasem, ale okej, ale oczywiście dwie strony płotu, a my potem na grupie Telegram naszej polskiej właśnie była rozsądna spekulacja, bo to grupę to jest ogólnojęzyczna, tak, Osaka Protocol I Feel Better. Ogólnie taka ciekawostka, że wchodząc rzecz jasna dla nowszych osób na ten portal Osaka Feel Good, mamy tutaj klip po najechaniu na myszką, tu mamy też Trollbox do komentowania, ale ogólny portal jest osaka.win, rzecz jasna, to jest ten główny portal. O, tu mamy nawet update multi-chain w tym wypadku, i tu na stronie są nawet odnośniki do Binance Smart Chain, PancakeSwap, Trader, tak, a więc ten temat do odświeżenia i to jest na ten moment, tak, już ten claim oczywiście niedostępny, jest ta forma tutaj farm zakończona, bridge, GitHub, tak, na GitHubie podajże spokój, rzecz jasna, o to chodzi, że powtórzymy déjà vu z Shiba Inu, bo Shiba Inu też była memecoinem, a zobaczcie co zbudowała po dziś dzień, tak, dobrze, nie przeglądaliśmy jeszcze sobie wszystkich tych materiałów chyba, się zdaje, czy wszystkie to były? No i tu informacyjnie bardziej, że te narracja 7 kaw, co oznacza 7 kaw, 7 chainów. No też pytanie, czy Quom, Shiba Predator będzie po starcie miało swój akces? Prawdopodobnie tak, bynajmniej życzymy sobie tego. I myślę, że może ta narracja 7 kaw jeszcze pod Quom nie miała miejsca, bowiem Quom jako mainnet nie miał swojego miejsca. I też może ryzykownie byłoby zagrać, chociaż no tak, ryzykownie, to też myślę, że drużyna Team wie, jak to rozegrać za kurtyną. Na wpisy Eben to czytaliśmy o Osaka i wpisach. No i to też powtórzę się w update'cie ostatnim Kało Quom, no to wpis Eben na O. Co do postaci, Ryoshi, Sara, Kodai, Father Mephisto, Hrundi, czyli mamy Quom, Kodai, Father O, Mephisto Osak, Hrundi Cat i też przypomnijmy, że Hrundi wpisywał dość ciekawie, a tu też dodamy, że 50% tych ludzi to jest jedna i ta sama prawdopodobnie osoba, tylko budowanie oczywiście postaci, ale dość ciekawych postaci, to tak jak postać Satoshi Nakamoto, rzecz jasna. Hrundi to jest temat też ciekawy, bowiem Hrundi pisał na Cat w Telegramie, że czekamy 90 dni na jej powrót. Czyli Ryoshi jako kobieta, a tak samo wypowiadał się Enkidus, Ehandes Dream Cow i tak samo tutaj Mephisto na temat kobiecej postaci się wypowiada. Anglojęzyczna grupa, zapraszam, ta grupa ma na chwilę obecną 3000 osób, jest także grupa Devs of Black Shiba, tutaj mamy 1200 osób i tu są dość ciekawe zakładki, bo są zakładki informacyjne, zakładki pod nawet memecoinowe, karty, i nie tylko, i chociażby chwila rozrywki, też jest polska grupa, licząca 178 osób. Wydaje się, że na ten oto kawałek czekamy całe życie na tą pompę.
Tak, myślę, że pompy już niektórzy przeżyli właśnie z poprzedniej hossy i to będzie świetny rajd wydawać się może. Są też inne grupy perskie, Indonezji i innych narodowości, a myślę, że to też pod kątem tutaj Indonezji, to zwłaszcza też taka narracja budowania memecoinów pod SHIB, pamiętamy, miała też swoje miejsce. I feel better. Polskie spostrzeżenia na chwilę obecną to myślę, że warto pytać i komentować na naszym telegramie OSAK, także na telegram Kryptospekulacja Chat. Informacyjnie tutaj informujemy także o m.in. OSAK. Osaka Protocol, pozdrawiam i do usłyszenia do następnego update'u. She said, how did we get ourselves so lost? So I don't know, but we will not believe tonight when you hold me. I feel better. I only want one night together in our arms. This is the longest night. We're meeting arms to arms. Nothing is wasted. A life is worth living. Heaven is nowhere. Just look to the stars. There is a day that is yours for embracing. Everything's nothing. Nothing is hard. Nothing is wasted. I only want one night. Heaven is nowhere. Just look to the stars. There is a day. This is the longest night.